czajnikowy.pl. Tutaj parzymy herbatkę czarną z takiego pięknego miejsca Nanmei. To jest jedno z ostatnich miejsc, które odwiedziliśmy. I herbata pochodzi z takich liści, które są generalnie używane do produkcji puera, ale jako eksperyment też robi się z niej czarną herbatę. Myślałem, że to dobry start będzie. Generalnie w Junanie większość tych roślin to są drzewa, to są krzaczki większe niż człowiek, tak. Super. Te jedne z mniejszych to są wielkości człowieka. Bariera jest ze względu na język olbrzymia, ponieważ tam nikt nie używa innego języka niż mandaryński, tak? Albo na wioskach jeszcze te jakieś inne języki, które są dla nas zupełnie nieznane, tak? I to jest główna bariera, bo nawet człowiek, który posługuje się chińskim, ma czasami problem, żeby w tych miejscach, różnych górach po prostu się komunikować bez żadnych tam barier. Dla nas totalnym szczęściem było to, że mieliśmy w swojej grupie człowieka, który znał język chiński i był dla nas przewodnikiem, tak? I był po prostu jakby kartą wstępu do wszystkich miejsc. W taki sposób podróżowaliśmy, że przemieszczaliśmy się z miasteczka do miasteczka, z wioski do wioski i odwiedzaliśmy po prostu czy już umówionych ludzi, czy przypadkowych ludzi. Jakby cały plan dnia zasadzał się na tym, że od rana do wieczora degustowaliśmy herbaty i odwiedzaliśmy przetwórnie i ogródki czy plantacje, które w tym czasie, gdy my byliśmy, jeszcze nie były jakby w pełni pracujące, nie? Że jeszcze nie były na full nie działały, bo to jeszcze było wcześnie, po prostu był to marzec, końcówka marca, także jeszcze nie było akurat w ogrodach jeszcze dużo pracy, ale już się coś tam zaczynało. Cudowni ludzie, bardzo otwarci, bardzo przyjemni, bardzo serdeczni. Wielka radość z nich płynąca i to, że mają zupełnie inne poczucie rzeczywistości w odróżnieniu od Europejczyków. Są totalnie pozytywnie nastawieni, są nastawieni wręcz kosmicznie. Przynajmniej na wioskach. No, nie przybywaliśmy za bardzo w miastach, także nie umiem porównać jakby tego podejścia człowieka z miasta, ale te miejsca, które odwiedziliśmy, no to głównie ten człowiek mnie zaskoczył tam. Prawdziwie ludzcy, bardzo piękni w tym jak tam żyją i autentyczni po prostu. Jeżeli chodzi o szczęście, ja myślę, że ci ludzie, którzy mieszkają w tych górach, czy gdzieś na południu Junanu, dla mnie wyglądali bardzo szczęśliwie. Nie wiedziałem, żeby im czegoś brakowało, nie? Że z codziennych rzeczy, które robili, głównie to była herbata, to im sprawiało wielką radość i wypełniało ich całe jestestwo, nie? Całe bycie. Tak od początku, że oni czasami mają swoje przetwórnie, mali tacy plantatorzy czasami też mają swoje przetwórnie przydomowe, ale często jest tak, że po prostu gdzieś na wiosce jest jedna większa przetwórnia i to też często jest prywatne i ten człowiek po prostu skupuje herbatkę od tych pomniejszych ludzi, ale zdarzały się takie przypadki, że ludzie mają po prostu swoją przetwórnię, mają swoje poletko, a przy okazji przetwarzają też herbatę sąsiadów. Nie, no robią to dla kasy, nie? Oni się z tego utrzymują. To jest tak, jak tutaj rolnik uprawia cokolwiek, hoduje zwierzęta, to oni tam uprawiają herbatę.
Sprzedają to w taki sposób, głównie z tego jak to widzieliśmy, że czasami mają w pobliskiej wiosce czy miasteczku swój sklepik i na przykład w sklepie sprzedają herbatę, albo co jest bardziej częste, po prostu mają już zamówioną tą herbatę i przyjeżdżają kupcy z wielkich miast po to. Także mają do przodu zamówioną herbatę już z danego zbioru. Generalnie te sklepiki herbaciane, których jest mnóstwo w miastach czy miasteczkach, one mają ofertę z tych większych przetwórni, z tych niedawno jeszcze państwowych. My też spotkaliśmy kilka takich osób, które nawet z Chin, które po prostu gdzieś tam przyjechały prywatnie i poszukiwały sobie na wioskach herbaty. Zdarzyło się też fajna rzecz, że pojechaliśmy wysoko w góry i facet nas poczęstował herbatą ze słoika. Po prostu miał w słoiku herbatę i dał nam mniejsze szklaneczki do tego i rozlewał ze słoika herbatę, nie? Taki dziadek. Bardzo też przyjemne to było. Siedzieliśmy na podwórku u niego i nie było takiej aparatury, ceremonii zastawy, tylko po prostu potraktował to bardzo tak naturalnie, nie? Jak to u niego wygląda. Ale w przetwórniach czy w jakichś takich fabryczkach małych oni zawsze mają gdzieś tam swoje miejsce, gdzie jest piękny stolik, prawda, jakieś morza herbaciane, gdzie jest cały ten zestaw utensyli i tak przyjmują swoich gości w taki należyty, dostojny sposób raczej. Często tak było, że myśmy się bez umówienia po prostu pojawiali, albo jakby tak, nie wiem, z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, nie? Że ktoś gdzieś nas zaanonsował, ok, tam mam jakiegoś znajomego, no to was zabieram i możemy go odwiedzić. W sklepach czy w miastach ta herbata jest po pierwsze droga, po drugie pochodzi w większości właśnie z tych dużych przetwórni. Nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób ona była wytwarzana, hodowana, co tam było używane. A jadąc gdzieś w takie miejsce do tego przetwórcy małego mamy możliwość zobaczenia sobie, zajrzenia jakby w różne kąty jego posiadłości i zobaczenia, co on właściwie robi. Jeżeli nie mamy pojęcia większego, szerszego o herbacie, no to może się nam zdarzyć po prostu, że ten sprzedawca sprzeda herbatkę, która jest zupełnie czymś innym niż oczekujemy, niż jest na opakowaniu napisane. Ale na wiosce nam się to nie zdarzyło. Nie wiem, to chyba jest kwestia też zaufania do tych ludzi. Nie zdarzyło nam się coś takiego, żeby ktoś nas chciał w jakiś sposób oszukać, nie? To było tak, że oni po prostu przygotowali nam herbatę, jeśli była dobra, no to decydowaliśmy się, że chcemy sobie ją również zakupić i tą samą herbatę kupowaliśmy. To nie było tak, żeby plantatorzy nas zapraszali jeden do drugiego, chociaż kiedy są powiązani rodzinnie jakoś to tak. Ale bardziej tak, że my po prostu spotykaliśmy ludzi gdzieś na drodze, czy w jakimś hostelu, czy w restauracji, ktoś nam po prostu polecił kogoś. Nie wiem, czy to między nimi jest jakaś konkurencja, ale chyba nam się nie zdarzyło, żeby tak jeden plantator zupełnie obcy poprowadził nas do drugiego. Raczej było tak, że po prostu ktoś miał w rodzinie jeszcze gdzieś tam jakieś poletko, czy właśnie fabryczkę i tam nas zabrali. To jest bardzo ciężka praca, no. Ja sobie tu wyobrażam, że to jest tak ciężka praca jak praca normalnego rolnika w Polsce, nie? To jest kurczę praca na ziemi, także
To nie wszyscy potrafią robić. Chińczycy bardzo dużo pracują na tych wioskach, nie? Także oni naprawdę od wczesnego rana do wieczora, jeśli mówimy o tych przetwórcach herbaty, to zajmują się tym po prostu jakby od rana do wieczora, nie? Robią zbiory, suszenie i tak dalej, a wieczorami, jeśli chodzi o to, w międzyczasie gdzieś zjadają sobie po prostu obiadek w ciągu dnia, wieczorami widzieliśmy coś takiego, że spotykają się po prostu w restauracji, nie? Że jest jakaś jedna maleńka knajpeczka na wiosce i tam przychodzi parę osób i siedzą sobie, jedzą kolację, popijają herbatkę albo jakieś trunki i siedzą sobie tam godzinkę, dwie i idą do domu spać, nie? A nie byliśmy nigdy na jakiejś takiej typowej zabawie czy imprezie chińskiej, także do końca nie wiem jak oni świętują i bawią się. No, może do posiłku wypijali, czy przed posiłkiem herbatę, ewentualnie po posiłku jakieś wino czy jakiś alkohol pili, ale nie było tak, żeby robili jakieś napoje mieszane. Czegoś takiego nie widziałem. Na przykład w bardzo fajnym miejscu byliśmy u takiej kobiety, która nam dużo czasu poświęciła, bo chyba tam ze 3 dni u niej byliśmy, nie? I ona po prostu nas zabrała i do ogrodów, z których kupuje herbatę, bo ona też ma jakiś swój ogródek, ale tam akurat wtedy to już było po zbiorze i po prostu na sąsiednią wioskę nas zabrała, no to tam też zrywaliśmy sobie listki z takich dzikusów jakichś, nie? I podglądaliśmy tych wieśniaków, którzy tam sobie gdzieś za płotem zrywają u siebie na podwórku te liście. A potem znowu u niej właśnie był proces jakby na tych patelniach, ten szarcing, nie? Potem było naparzanie, prasowanie do kołaczy i tak dalej. No, także ta pani akurat bardzo nam pięknie pomogła. Próbowaliśmy herbatę, którą zbieraliśmy sami i potem ją właśnie przetwarzaliśmy i ona leżakowała chyba tylko sobie już nockę i następnego dnia ją próbowaliśmy. No ale nie jest to jakieś wielkie doznanie, to nie o to chodzi w herbacie jeszcze. Nie, to, no jest, z jednej strony to tak, ale jakby smakowo to nie jest jakieś górnolotne jeszcze, nie? Bo ona jeszcze potrzebuje ten proces przejść do końca, żeby była właściwą herbatą, nie? Żeby miała charakter. Tak w żartach sobie rozmawialiśmy o tym, jak tam byliśmy, że chcielibyśmy mieć po prostu możliwość tam przyjeżdżać na sezon, na zbiór, na przetwarzanie herbaty i potem na przykład odkupować tą herbatę, nie? I ją po prostu zabierać ze sobą, no. To by było super. Ci ludzie są naprawdę otwarci, oni się cieszą nawet z tego i wielokrotnie nam pozwalali robić rzeczy, które nie do końca miały pewnie efekt taki, jak chcieli, ale i tak było wesoło, no. Jakby opakowanie to na pewno sobie zakupują. I teraz na wiosce no to jest albo to czysty po prostu papier jakiś kremowy czy biały, w który sobie ręcznie pakują każde to ciastko, no albo mają tam, nie wiem, jakąś pieczęć, czy czasami zamawiają od razu w tej drukarni, czy gdzieś pewnie z miasta to, że im tam wydrukują nazwę herbaty, nie? Kilka znaczków na białym papierze i to wszystko, jakby nie ma tam tych pięknych, zdobionych opakowań. Czasami tak, ale to w mniejszości, nie? To raczej bogatsi tacy przetwórcy już takie opakowania piękne mają. Tam nie ma sanepidów. Te fabryczki są schludne i czyste. Bardziej myślałem o tym, jak wygląda gastronomia, ale fabryczki są raczej czyste, nie? Chińczycy mają taki nawyk i takie działanie, że zawsze herbatę pierwszy napar, że wylewają, niezależnie czy to jest zielona, czarna, czy puer, czy cokolwiek innego, to po prostu zawsze ją przepłukują, tą herbatę, nie? I tym sposobem właśnie pytaliśmy o to, czy to jest ta higiena, czy to jest to, że chcą ożywić herbatę i oni tak przemiennie odpowiadali, nie? Jedni mówili, że trzeba to płukać, inni mówili, że po prostu chcą ją ożywić, że ona ten aromat zaczyna dopiero oddawać i że ten drugi napar jest naprawdę tym pierwszym właściwym, nie? Nie jest to higiena typu europejskiego, prawda, że jest wszystko w nierdzewnej stali i tak dalej, fartuchy i tak dalej.
No ale u nas na wsi też nikt nie przestrzega tego rodzaju higieny, nie? No jasne. Ale jest czysto, po prostu jest czysto. Nie ma się bać czego, że nie wiem, w herbacie znajdziemy jakieś naprawdę dziwne elementy, paprochy czy coś, no. Wiesz co, no właśnie z herbatą chyba nic takiego nie spotkałem przykrego albo czegoś, co by mi się naprawdę nie podobało. Generalnie raczej tak o kraju, to mam jedno takie wrażenie, że jest strasznie brudny, nie? Że jest mnóstwo śmieci, dużo plastiku, nie potrafią sobie z tym poradzić. Nie, dla nich to jest chyba część natury, no bo to jest wszędzie, po prostu pomiędzy krzaczkami herbaty też na wsi jakieś leżą worki czasami, nie? Albo na ścieżkach, na jakichś tam chodniczkach, no w mieście to już jest normalka, ale na wioskach też. I to jest taki jeden chyba jakby negatywne moje spostrzeżenie jedno, które tak naprawdę mi się nie podobało, ale to dla nich to jest naturalne, nie przejmują się tym w ogóle. Ja mam takie uczucie, że już nie umiem twierdzić, że herbata może tak samo smakować, nie? Bo tam niektóre herbaty, które przywieźliśmy, nam bardzo smakowały, a tutaj po pierwszej degustacji, po drugiej ten smak jest zupełnie inny. Nie mówię, że jest gorszy, ale jest to zupełnie inna właściwość tej herbaty. No chyba się to łączy jednak z tą atmosferą i z całym klimatem po prostu, z tym, że z tymi ludźmi się obcuje. No, mówią, że znają polski futbol i że polski futbol jest super, ale zapytanie o nazwiska nie umią podać żadnego. Ale tak wiedzą, gdzie jest Polska i... Niektórzy wiedzą, ale spotkaliśmy się też z takim człowiekiem, który, jak mu powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, ze Słowacji, bo kolega był ze Słowacji i że drugi kolega, jeszcze trzeci, że żyje w Szkocji, no to na tą Polskę to ten człowiek był bardzo zdziwiony i się pytał po jakimś długim namyśle, czy to jest w Chinach, czy to jest w Mongolii gdzieś, ale nie wiedział, zupełnie nie wiedział. Ale generalnie wiedzą, tylko znają Słowację, znają Czechy, znają Niemcy, to jak im się powie, że to jest pomiędzy tymi krajami, to już sobie to jakoś lokalizują.